Tego wieczoru postanowiłem wybrać się do lasu, aby odwiedzić kilka opuszczonych gospodarstw. Także zobaczcie. Jeśli nie chcesz przegapić nowych odcinków, koniecznie zasubskrybuj ten kanał. Ten odcinek powstał we współpracy ze sklepem górskim i turystycznym 9c.pl. Także siemanko, jak widzicie jestem w dosyć niecodziennym miejscu, a mianowicie jestem na bagnach, ale tym razem uspokajam was wszystkich krzyczących w komentarzach. Nie szukam samolotu. Samolot już został zabrany, także macie update sytuacji z tego filmu tutaj gdzieś na karcie u góry. A ja jestem właśnie w pewnym parku narodowym. Tutaj są takie fajne kładeczki i tak dalej, ale nie one będą dzisiejszym tematem. Tematem będzie pewien opuszczony dom. Wygląda całkiem ciekawie z zewnątrz, jednocześnie całkiem strasznie. Dlatego wybiorę się tutaj w samotną podróż, samotne 1,5 km, które wam oszczędzę. I przy tym będę sobie świecił tą oto latarką, tylko i wyłącznie. Teraz wyjątkowo świeci na mnie lampa po to, żebyście mnie widzieli. I tutaj świeci druga lampa z tyłu, abyście widzieli kontur tego budynku za mną. Zatem nie przedłużam i lecimy głęboko w las. Zobaczcie. No tutaj naprawdę dawno nikogo nie było. I słychać tylko kapanie wody. Jest to mocno creepy. Ja od razu się tutaj też przełączę na aparat i będę wam pokazywał rzeczy aparatem. Zobaczcie, jak to wszystko wygląda. Kurczę, naprawdę klimat jest niesamowity. Zobaczcie, jak na dom w lesie, biorąc pod uwagę, no to takie mocno opuszczone domy, no to jest całkiem nieźle wyposażone. Oczywiście nie oczekujemy tutaj nie wiadomo jakiej kuchni, w ogóle ile tu jest śladów. Tutaj jest kuchnia. No kuchnia takim całkiem sporym blatem. A tutaj z kolei mamy miejsce, w którym zapewne znajdował się zlewozmywak. Można łatwo to zobaczyć po tych tutaj różnych wyprowadzeniach. Ach, tu pewnie była kuchnia, a to zapewne był nasz okap tutaj kuchenny. Tego niestety nie ma. Jestem ciekaw, jakiego rodzaju tutaj była ta kuchnia, bo skoro tam jest taki komin, może to była taka normalna kuchnia taka opalana węglem, albo coś nowszego. Przejdźmy dalej. Naprawdę, tutaj klimacik jest niezły. O, no te okienka to raczej tak średnio przeżyły. A tu zobaczcie, co to do gry w klasy zrobione? To na tej podłodze. Słyszę jakieś zwierzątko, wiecie? Chyba się wystraszyło. Mamy kolejny pokój, zaraz wam go pokażę bliżej. A tu jest z kolei okno na świat w łazience. Tutaj zapewne była wanna. Jest nawet terma. Kurczę blade. No i umywaleczka. No kurczę, ten korytarzyk tak ciekawie wygląda. Zobaczcie dalej, co tutaj się kryje. A to jest po prostu taki pokoik. Ale zobaczcie, jak ta natura odbiera już to wszystko. Dosłownie, kurczę, wbija się przez okno. Ale prawdę mówiąc, nie tylko przez okno. Zobaczcie na stan tych murów. To naprawdę ten dom jest mocno fest przesiąknięty. Więc, w ogóle są drzwi jak do łazienki. Więc jestem ciekaw, co tutaj było. Bo jednak to jest na tyle głęboko w lesie, że wydaje mi się, że tutaj może mieszkała jakaś rodzina leśnika, po prostu mieli jakąś taką swoją bazę. No bo zauważcie, no że dojazd w to miejsce nie jest zbyt... Znaczy wy nie widzicie, ale ja wiem, że tutaj dojazd jest bardzo słaby, bo trzeba iść z 1,5 km. Więc dojazd tylko dla leśniczych. Patrzcie na to, to był kominek w ogóle. No i kolejne okienka też no takie z lat wcześniejszych oczywiście, spojrzano na ten brązowy kolor. No i instalacja elektryczna niestety nie jest w najlepszym stanie, ponieważ jej praktycznie nie ma, ale co ciekawe, była miedziana, dlatego jej nie ma. Jak myślicie, zerkniemy jeszcze na strych, zobaczymy jakie tajemnice skrywa ten strych. To w ogóle jest jakiś kawałek jakiejś zabawki, to jest też ciekawe. No i strych. Trochę creepy, ale wejdźmy. Mamy w końcu latarkę.
Mam jeszcze w kieszeni jeszcze jedno na wszelki wypadek, jakby coś miało zabrać prąd z tej latarki. O kurczę, to jest niezły kadr. To jest wyjście na taras. Tu z kolei mamy jeszcze jedne drzwi. A ja to będę tak ostrożnie stąpał, ponieważ nie chciałbym się znaleźć piętro niżej. Chociaż strop jest murowany, ale wiecie, że różnie to bywa. To jest ciekawostka. To jest mega ciekawostka. To jest takie jakby legowisko zrobione. I to chyba stosunkowo niedawno. A co za tym idzie? Ten dom widocznie jeszcze służy do jakichś leśnych operacji. Prawa fizyki, zjawisko Dopplera. To jest w ogóle ciekawy efekt, ponieważ jest on używany praktycznie we wszystkich urządzeniach, które w pewien sposób mają być radarem. Właśnie między innymi radary działają w ten sposób, że wykorzystując ten efekt, no tak już powiem do końca, po prostu tutaj coś nakapało, po prostu wysyłając daną falę w powietrze, czy no w przestrzeń, po prostu gdy ona się odbija od czegoś, no to zmienia swoją, że tak powiem, zmienia swoją częstotliwość i tak naprawdę efekt Dopplera możemy zaobserwować przy tym, gdy jakiś obiekt, który wydaje dźwięk, porusza się na przykład w stronę nas lub na odwrót. Na przykład jadąca karetka na sygnale, no ten dźwięk widzimy, że jest taki raz jakby wyższy, a raz niższy, w zależności czy się przybliża, czy oddala. Tak działa efekt Dopplera. Wiem, że tak się rozgadałem niepotrzebnie, ale właśnie pokazałem wam ten tutaj ciekawy domeczek. O, i wyszliśmy ze środka. Zobaczcie tutaj. Nawet jest studnia. Jestem w ogóle ciekaw, czy w tej studni będzie woda. Bo jesteśmy trochę daleko. No, prawdę mówiąc, gdyby się uprzeć, to woda w niej jest. Tylko w nie najlepszym stanie. Kilka słów o latarce Armitec Wizard C2 Pro Max RL, którą dostałem w ramach współpracy barterowej od sklepu c9.pl. W C9 znajdziecie wiele ciekawych ofert z zakresu turystyki, w tym górskiej, alpinistyki czy bushcraftu. Wewnątrz opakowania znajdziemy następujące akcesoria: ładowarka USB w formie klipsa magnetycznego, wygodny i wytrzymały uchwyt na głowę oraz futerał i przypinkę. Co ważne, w zestawie jest wydajny przemysłowy akumulatorek 21700, a sama latarka prezentuje się bardzo dobrze. Dzięki diodzie XHP 70.2 jest w stanie rozświetlić ona obiekt w odległości około 180 metrów. Wykonana z aluminium lotniczego, które zapewnia wytrzymałość, dodatkowo jest odporna na wodę i kurz. Posiada klasę IP68. Posiada aż 10 trybów świecenia, w tym najmocniejszy. Listę tych trybów widzicie właśnie na ekranie, a w międzyczasie je przetestujemy. Także wracamy do lasu. Słuchajcie, ogólnie sytuacja wygląda tak, że jest kolejny dzień. W ogóle latarka mi się trochę rozładowała i nie pokazałem wam tego trybu turbo. Druga sprawa, w sumie dobrze, że przerwałem wtedy nagranie, bo okazało się, że GoPro 12, nie wiem, ostatnio się nim bawiłem, próbowałem jakby naprawić kwestię jakości obrazu i po prostu zrobiło się jeszcze gorzej. Zauważyłem, że po prostu ono ma jakieś problemy z, że tak powiem, działaniem przy sztucznym oświetleniu, dlatego założyłem teraz GoPro 8, na nim wiem, że ten problem nie jest tak duży. No i teraz zobaczcie na to. Ogólnie tak, teraz to jest jeden jakby z takich niższych trybów tej latarki, więc ja widzę dobrze, ale kamera nie widzi tego najlepiej. Przełączę ją w ten tryb jaśniejszy, to jest jakby pierwszy stopień trybu turbo, a to jest drugi stopień, to jest właśnie ten maksymalny tryb, czyli no te 4000 lumenów z kawałkiem. No i w ogóle to, co chciałem wam pokazać, no to nie wiem, czy kojarzycie tą drogę, ale ja już wam opowiadam. Ogólnie z tą drogą jest związana pewna historia. Jak teraz zobaczycie na przebitkach, tutaj w tym miejscu była kręcona jedna ze scen do filmu o Simonie Kossak, który, jak czytałem, wyjdzie w listopadzie tego roku. Ja jestem też ciekaw, jak ten film wyszedł, że tak powiem, w magiczny sposób znalazłem się na planie filmowym. Nawet nie wiedziałem, że wtedy jeszcze to kręcili, a chciałem po prostu przyjść do tej leśniczówki. Finalnie zobaczyłem, że dzieje się tu naprawdę dużo. Zresztą możecie zobaczyć teraz te przebitki. I w końcu jakoś obszedłem
ochronę i wlazłem centralnie na plan filmowy. Tutaj właśnie była kręcona taka scena, gdy Simona Kossak, raczej no w sensie aktorka, która ją grała, jechali tutaj sobie jeepem i na drodze napotkali żubra i to było jakoś w tym miejscu, nie wiem, może tutaj, może tu bliżej, no ale to możecie zobaczyć. Już za tymi drzewami widać tutaj nasz cel, jak wszystko fajnie widać. I tutaj przed nami pośród drzew wyrasta taki oto maszt, który zapewne był używany przez tutaj leśnika, który tutaj sobie stacjonował kiedyś, po prostu do komunikacji z resztą. Zresztą zobaczcie, ta leśniczówka ogólnie już wiele razy się zmieniała pod różne produkcje. Teraz wejście ma też z tej strony. A tu z kolei już mogę wam pokazać, no jest Puszcza Kampinowska, czeka na ciebie. I jest, w środku jest akurat Kuba. Możecie wbić na jego Instagrama. Brochów, Żelazowa Wola, Campinos. No oczywiście nie będziemy teraz tam jechać, ale zanim wejdę do środka, to pokażę wam, jak to podwórko tutaj wygląda, bo to jest, zobaczcie, takie całe małe gospodarstwo, na którym jest tutaj studnia. Niestety studnia, widzę, że już nie ma góry, za to ma pokrywę, więc to wszystko się zmieniło. A tam kiedyś sobie wziąć jaśniej tą latarkę, a tam kiedyś, nie wiem, czy kojarzycie film W lesie dziś nie zaśnie nikt, to właśnie w tym miejscu była piwnica. W sensie, czyli wnętrze piwnicy było zrobione w szopie. Zobaczcie na te wszystkie kamienie. One są po prostu ze styropianu. W ogóle nie wiem, skąd się wziął tutaj ten piecyk. Wydaje mi się, że był po prostu używany w ostatnim filmie i po prostu został jako rekwizyt. A z kolei te schody, które prowadzą na górę tej szopy, były schodami wewnątrz budynku. Film z tego miejsca, jak to eksplorowaliśmy świeżo po nagraniu filmu W lesie dziś nie zaśnie nikt, który można zobaczyć na Netflixie, jest na moim kanale, to także zaglądajcie do karty u góry. Dawno tutaj nie byłem, no za wyjątkiem tego razu, kiedy się zakradłem na plan filmowy. Wtedy miałem okazję zobaczyć umeblowany ten domek, ale niestety no, nie pozwolono mi nagrywać, ale chociaż mógłbym zobaczyć. Zobaczcie, tutaj jest jeszcze dół od maszyny do szycia. Oczywiście samej maszyny nie ma i podejrzewam, że ono też było jako rekwizyt, tylko ktoś się tutaj połamał niestety. Jest kolejny pokój. I są drzwi. Chyba tych drzwi oryginalnie nie było. W ogóle możecie zobaczyć, że to jest po raz kolejny to wszystko odmalowane tak naprawdę. Jak sobie porównacie z tym filmem sprzed tam 2 lat, to też jest ciekawostka, bo na filmie tym no, sprzed 2 lat tutaj była taka klapa i te schody, które widzieliście w tej szopie, to one były dokładnie tak samo zrobione i miały jakby symulować właśnie to zejście do piwnicy, czyli tutaj jest po prostu tylko wykopana dziura, w której tak na dobrą sprawę widzisz, że jest tylko piach i tak dalej, parę śmieci, ale z perspektywy kamery, gdy operator był tam w środku i kierował kamerę ku górze, no to wyglądało legitnie. Kuba tutaj coś kombinuje. Tak. A z kolei, właśnie, tu są drzwi. A to trochę dziwnie, bo wydaje mi się tak, że to jest to wejście, którego wcześniej nie było. Jeszcze powinna być jakaś opcja wejścia na strych. Tylko nie wiem, czy to tutaj, czy... bo tu jest zamknięte. Dlatego są te ślady tych kopów. To jest trochę słabo, że ludzie nie potrafią użyć mózgu, tylko muszą coś skopać. Bo jak widzicie, wystarczy użyć mózgu i można być po drugiej stronie tych drzwi. I tutaj nie ma drabinki, a jest jeszcze strych. Co prawda ten strych nie jest jakoś mocno wyrafinowany, bo tam nie ma żadnych pomieszczeń. Jak widzicie, widać już po prostu całą więźbę dachową, ale no coś tam jest. Tutaj chyba było to przez jakiś czas zamknięte, skoro jeszcze jest ta decha tutaj
Ten ganek, chyba Kubie coś zepsułem, bo zobaczcie, że zrespiła się tutaj latarka. Ciekawe, bo jak ja mam latarkę, czy jak będę chciał wziąć tą, to muszę chyba tab wcisnąć, żeby móc podnieść i zamienić latarki. Dobra, nieważne. Zbliżam się właśnie do kolejnego domku. Teraz jesteśmy w zupełnie innej części puszczy. Jestem już przy tym domku. No jak widzicie, ten domek nie jest w najlepszym stanie. Tam gdzieś w oddali, jak będzie coś świecić, no to Kuba jest tutaj ze mną akurat dzisiaj. Zobaczcie na to, co tutaj w ogóle stoi. To jest taki dziecięcy rowerek. Ja pierdzielę. Ogólnie ten rowerek mam gdzieś na zdjęciach. O, widzicie? Tam jeszcze ludzie mieszkają. Oczywiście chodzą gdzieś tutaj. No ogólnie ten domek nie wygląda najlepiej. W ogóle można powiedzieć, że nie wygląda, ale... zaraz się podłączy. Tak, no na pewno będzie działać. No, na bank będzie działać. Tam jest jeszcze kolejne, możesz też sobie podładować telefon. Myślę, że starsi widzowie tego kanału kojarzą to gospodarstwo, ponieważ tutaj nagrywałem kiedyś z Urbex History taki halloweenowy odcinek. Tutaj też macie go na karcie podlinkowanego. No patrzcie, mordercza opona. I to właśnie ten domek był takim jakby domkiem a la Baby Jagi. No, zobaczcie, jak sobie obejrzycie tamten film, tutaj był taki garaż jeszcze jeden. Widzę, że jakby została zawartość garażu, ale taka, znaczy garaż, no taka szopa po prostu pozbijana. Ale teraz już jej nie ma. No i szkoda trochę, że w lecie teraz leży sporo odpadów od samochodów. O, tu jest nawet tego więcej. No słabo strasznie, że jest taki śmietniczek. Zaraz sobie wejdziemy tam. Też podejrzewam, że za wiele tam nie będzie. A, to jest kolejny zderzak. Ktoś tutaj zwoził jakieś graty. Takie, w takim razie po samochodzie. Jakieś rękawiczki. A tutaj z kolei to jest taki inny domek. Pewnie bazowo był jakimś gospodarczym, a potem przerobili go na mieszkalny. Tutaj jeszcze jest taka mała zagroda. Nie wiem, może dla jakichś kur czy innych królików. O kurczę blade, zobaczcie na to. Tu są jeszcze jakieś rzeczy dla dzieci, jakieś książki, gazetki. Tu z kolei jest wyświetlacz od jakiegoś samochodu, pewnie od radia czy od czegoś. I kolejne graty. No tego tak nie było. Tutaj stały wtedy mebelki jakieś tam. Widzę, że ktoś sobie zrobił dziuple. I tutaj wyrzucali rzeczy z samochodów. Skranka komputerowa, ja pierdzielę. Jaki patent tutaj ktoś miał. No. Ekstra. Także dziękuję za oglądanie. Dzięki wielkie wspierający. I pamiętajcie o subskrypcji, polubieniu tego filmu i komentarzu dla statystyk. Zajrzyjcie też do opisu. Także do zobaczenia w następnym odcinku.